Przede wszystkim trzeba pamiętać, że klient oczekuje nie tylko najniższej ceny, ale przede wszystkim właśnie tego, że zostanie z kulturą obsłużony, że obsługa klienta to jest nie tylko to, co się dzieje na kasie, tylko to, co się dzieje też w całej tej przestrzeni sklepowej. I tutaj my dbamy i robimy swoje, chcemy jak najlepszej jakości dostarczyć obsługę w sklepie, dostępne parkingi, dostępne przejścia i alejki. Oczywiście nasi koledzy z innych sieci będą sobie psztyczki, różne uszczypliwości przedstawiać. My wolimy pracować i skupiać się na jakości. Rynek retailu FMCG to prawdziwa arena, na której codziennie w przestrzeni medialnej, ale i na półkach sklepowych toczą się batalie o uwagę konsumentów. Globalna wartość rynku FMCG w 2023 roku wyniosła aż $12 bilionów. To gigantyczny tort, o który warto walczyć. Miejsca jest dużo, ale konkurencja ogromna i każdy próbuje zawłaszczyć dla siebie jak największy kawałek. W dzisiejszym odcinku OQ Talks przyglądamy się bliżej wyzwaniom oraz pytaniom, które kształtują branżę FMCG. Jak wielkie korporacje rywalizują o uwagę klientów różnych pokoleń? Które nowe technologie mogą wkrótce zmienić sposób, w jaki robimy zakupy, osiągając popularność podobną do kas samoobsługowych? Jakie inspiracje firmy czerpią od młodych konsumentów, jak i pracowników sieci FMCG? Zapraszam do wysłuchania odcinka podcastu z Jakubem Linkowskim, ekspertem z obszaru wsparcia operacji z 20-letnim doświadczeniem w retailu FMCG. Cześć, bardzo mi miło. Cześć, witam wszystkich. Jakub, jak to się stało, że jesteś dzisiaj w Netto? A to jest długa historia, to już ponad 20 lat. Ja pochodzę z Łodzi, tam kończyłem Uniwersytet Łódzki Wydział Prawa i Administracji. Już w czasie studiów pracowałem na różnych stanowiskach. Zaczynałem od stanowiska sprzedawcy, kasjera. Później, uwaga, pracowałem na produkcji. Moje stanowisko to było spilźniarz folusznik. To jest takie... Co to znaczy? To jest takie stanowisko w zakładzie produkującym filc techniczny. Filc na pewnym etapie musi ulec takiemu zbiciu takimi dużymi młotami. I to jest właśnie folusz, nazywa się ta maszyna, która to ubija, a spilśniarz folusznik to ten, kto przeciąga ten filc. I tak 2 lata pracowałem tam przeciągając ten filc. Następnie trafiłem do Amrestu na 5 lat. Tam zacząłem od stanowiska shift managera, czyli byłem odpowiedzialny za zmianę w restauracjach KFC. I następnie tak krok po kroku doszedłem do stanowiska kierownika restauracji. Zaczynając w KFC to były początki tak naprawdę w Łodzi. Wówczas była jedna restauracja, otwierała się druga. Który to był rok? To był 2005, więc dawne czasy, początki KFC i Amrestu. Fajnie było też obserwować, jak Amrest się rozwijał, jak wtedy do tego portfela Amrestu trafiały kolejne brandy. To było miło obserwować właśnie jak Drew, jak Olgierd Danielewicz tworzyli tą firmę i patrząc na to, gdzie dzisiaj jest, jak wygląda, to jest naprawdę kawał dobrej roboty zrobili. Po 5-letniej przygodzie w KFC przyszedł czas na Biedronkę, tam spędziłem 14 lat. Zaczynałem od stanowiska kierownika rejonu, następnie byłem kierownikiem okręgu. No ale zawsze lubiłem pytać, szukać nowych rozwiązań, coś mnie inspirowało, więc zawsze pogłębiałem pytania, by zrozumieć powody. Jednocześnie sugerowałem jakieś rozwiązania, bo dawałem pomysły. I to się też wiązało trochę z pasją poszukiwania nowych rozwiązań wśród technologii przede wszystkim. I dlatego zaproponowano mi prowadzenie projektów, najpierw mniejszych, później dostałem dział, który zajmował się projektami. No i tak różnego rodzaju projekty prowadziłem przez ten czas. To były projekty IT, to były projekty operacyjne, to były projekty takie na pograniczu finansowo-księgowym, więc masa wiedzy, masa doświadczeń, dużo kontaktów z ludźmi z różnych szczebli organizacji, ale również z różnych działów, więc to pozwoliło poznać firmę tak naprawdę od podszewki. I to było bardzo cenne doświadczenie. Takim największym projektem, który tam robiłem, to było wdrożenie SAP-a do sklepów. Bardzo duże przedsięwzięcie, 3000 sklepów, w każdym sklepie przynajmniej 2 użytkowników, więc można sobie policzyć, jak duże to było wyzwanie. Później jeszcze byłem odpowiedzialny za przygotowanie koncepcji i wdrożenie sklepów ultramini, czyli takich mniejszych biedronek niż standardowe. Po tym okresie postanowiłem zmienić, odświeżyć swoje doświadczenie, poznać nowych ludzi, nową organizację, nową kulturę. I tak od 1,5 roku jestem w Netto, gdzie zarządzam działem wsparcia operacji. No i to jest ciekawe dla mnie, bo na pierwszy rzut oka taka nazwa, która niewiele mi mówi, powiem szczerze.
czym właściwie zajmuje się wsparcie operacji? To chyba jest bardzo szeroki obszar. To jest obszar taki, że w zasadzie ciężko go zdefiniować. Jakbyśmy chcieli na slajdzie narysować nasz zakres obowiązków, to byłby bardzo długi, nieczytelny slajd. Pracujemy tak naprawdę na pograniczu wszystkich działów i operacji. Operacje rozumiemy przede wszystkim jako sklepy i te działy, czyli kierowników regionu, kierowników okręgu. I my jesteśmy odpowiedzialni za komunikację wszystkich działów w firmie ze sklepami i w drugą stronę. Jednocześnie zarządzamy, opiekujemy się procesami operacyjnymi w sklepach i tutaj na tym kładziemy szczególną uwagę, by te procesy były jak najbardziej wygodne, jak najbardziej dostępne dla pracowników w sklepach, dla naszych kolegów, którzy tam na co dzień pracują, wykonują tę ciężką pracę. Staramy się im pomóc poprzez optymalizację, poprzez poszukiwanie nowych rozwiązań, szukając też takich miejsc, gdzie możemy oszczędzić trochę czasu, by mieli oni więcej czasu i większą przestrzeń na spełnienie klienta oczekiwań. Te parę lat, kiedy pracuję z retailerami, mam okazję obserwować, jak bardzo branża FMCG jest jednak ustandaryzowana, jeżeli chodzi o te procesy. Ta naprawdę jeszcze jest przestrzeń na optymalizację w tym wymiarze wsparcia operacji w sklepach? Jest, bo i z jednej strony jest technologia, która dostarcza nam dużo rozwiązań, z drugiej strony rynek się tak zmienia i tak preferencje klientów się zmieniają, że wręcz oni sami wymuszają na nas od samego asortymentu, obserwując kto pamięta retail sprzed 10-15 lat, to tam szokiem było wprowadzenie czegoś takiego jak sushi do oferty. Ryby to były pojedyncze sztuki, które pojawiały się w sklepach, a dziś mamy rzeczywiście bardzo duży wybór. To samo jest z segmentem alkoholi. Coraz lepsze i wręcz wyrafinowane gusta jesteśmy w stanie zaspokoić. Więc ten rynek się zmienia, oczekiwania klientów się zmieniają i my musimy za tym podążać. Oczywiście procesy, standardy, one są, to jest taka trochę granica, która normuje, musimy, to jest żywność przede wszystkim i o bezpieczeństwo klientów musimy dbać przede wszystkim, więc te normy są nienaruszalne, ale pozostałe jesteśmy w stanie szukać rozwiązań tak, by optymalizować tę pracę. Przykładem są kasy samoobsługowe, które jeszcze kilka lat temu nie były popularne, przede wszystkim w dyskontach, one gdzieś tam może w hipermarketach się pojawiały, jednak nie było to miejsce, które klienci wybierali bardzo chętnie. Dziś w zasadzie są standardem. Dzisiaj już duża część klientów z nich korzysta i wręcz nie wyobraża sobie sklepu w pobliskim sąsiedztwie bez kas samoobsługowych. No to prawda, ja nawet przed chwilą będąc na dole korzystałem z takiego sklepu, akurat nie waszej sieci i bardzo się cieszyłem, że jest to kasa samoobsługowa, bo kolejka była długa, nie? Także no dokładnie, to jest kasy samoobsługowe, to jest pomoc dla wszystkich i z jednej strony dla klienta, z drugiej strony też dla pracowników w sklepach. One dość szybko weszły, te kasy, jako taki przykład może wątków, który poruszyłeś w zakresie wsparcia operacji niedawno, faktycznie w dyskontach może troszkę dłużej, ale też zauważyłem, że zmieniają się trendy wokół nich. Były na początku raczej mniejsze, teraz coraz większe kasy, pojawiają się nawet takie formaty jakieś XXL, pozwalające na obsługę tych koszyków, które mają nie tylko tą rączkę, ale też kółeczka, można podjechać, zmieścić się z większymi zakupami. To się zgadza. Te kasy mają też dużo rozwiązań. Ja pamiętam kilka lat temu w Düsseldorfie na targach, to był jeden z dyrektorów IT z którejś z niemieckich sieci, opowiadał, że te kasy są w stanie przyjąć tak naprawdę koszyk do 40 euro. I rzeczywiście te, które oni wówczas prezentowali, czy te pierwsze, które pojawiały się w polskich sieciach dyskontowych, no to gdzieś ten poziom powiedzmy 40 do 100 zł były w stanie obsłużyć. Później już taka piramida się budowała tych produktów odkładanych na kasach, a jednocześnie ta waga stawała się coraz mniej czuła. No i zaczęły się poszukiwania. Z jednej strony powiększenie samego stołu odkładczego, później możliwość sumowania tych produktów zeskanowanych. Więc to też już w jakiś sposób usprawniało tą obsługę. Dzisiaj już na kasach są wdrażane systemy sztucznej inteligencji, które ograniczają ryzyko błędu czy ryzyko złego zarejestrowania produktu kupowanego przez klienta, więc widać, że nawet ta drobna część sklepu bardzo się rozwija i myślę, że jeszcze duża przyszłość przed nami, bo do tej pory jeszcze w takiej masowej produkcji nie pojawiły się tunele skanujące, które również mogłyby usprawnić, czy różnego innego rodzaju formy rejestrowania sprzedaży, jak wózki ważące i skanujące jednocześnie produkty. No, można by dużo pomysłów wymienić, które gdzieś tam w przyszłości na pewno zafunkcjonują. Dzisiaj może są zbyt drogie, może jeszcze my jako klienci nie jesteśmy tak otwarci na tego typu rozwiązania. No tak, a z drugiej strony zawsze mnie zastanawia, czy wzrost inwestycji na tym ostatnim etapie podróży klienta po sklepie jest faktycznie tak duży, bo wyobrażam sobie, że równie istotną pracę wykonujecie w zakresie wsparcia operacji
w całej podróży klienta po sklepie, czyli poczynając od wejścia, przez układ produktów, to co jest na tak zwanych czołach tych długich regałów i tak dalej, tak? Ja pamiętam, kiedyś mieliśmy takie rozmowy o tym u jednego z klientów, że gdyby to było możliwe, to najchętniej wszystkie produkty powinny być na wysokości wzroku, a najlepiej w ogóle od frontu każdego z regałów, bo wtedy najlepiej by się sprzedawały. Ogólnie patrząc na to i śmiejąc się, że rzeczywiście tak, ważne jest to, pierwsze wrażenie można zrobić tylko raz, więc wiadomo, zależy nam nie tylko na tym, jak klient wychodzi, jak się czuje, ale również jak wchodzi, więc cały jego pobyt musi być przyjemny, musimy zaspokoić jego oczekiwania. On wchodzi do sklepu spożywczego i ma prawo wymagać nie tylko dobrej jakości produktów, ale dobrej jakości obsługi, czystości w sklepie i przejrzystych alejek, więc na to kładziemy szczególny nacisk i tak naprawdę każde usprawnienie, które robimy dla pracowników, robimy też z perspektywy klienta. Tu nie może być sprzeczności, to musi być zawsze równolegle. Wymieniłeś parę aspektów, które pojawiają się ostatnio w dość gorącej wymianie ciosów pomiędzy Lidlem i Biedronką. Jakość, szerokość alejek, czystość i to wszystko są elementy, które konsumenci widzą, na co zwracają uwagę. W jaki sposób dzisiaj Wy jako Netto możecie odnaleźć się w takiej walce gigantów na tym rynku dyskontowym? Przede wszystkim trzeba pamiętać, że klient oczekuje nie tylko najniższej ceny, ale przede wszystkim właśnie tego, że zostanie z kulturą obsłużony, że obsługa klienta to jest nie tylko to, co się dzieje na kasie, tylko to, co się dzieje też w całej tej przestrzeni sklepowej. I tutaj my dbamy i robimy swoje, chcemy jak najlepszej jakości dostarczyć obsługę w sklepie, dostępne parkingi, dostępne przejścia i alejki. Oczywiście nasi koledzy z innych sieci będą sobie psztyczki, różne uszczypliwości przedstawiać. My wolimy pracować i skupiać się na jakości. Ciekawym aspektem takiej pracy nad poprawą doświadczenia klienta jest oczywiście dostępność asortymentu. To jest temat mi osobiście bardzo bliski, bo tym się zajmujemy na co dzień. Z perspektywy rozmów, które miałem nie tylko z retailerami w branży FMCG, ale też z producentami, często taki wątek przez nich podnoszony to jest aspekt dzielenia się prognozą sprzedaży, prognozą popytu właśnie z dostawcami, żeby ten wolumen dostępny był odpowiedni. To się zapewne nie wiąże bezpośrednio z Twoim zakresem obowiązków, ale jestem ciekaw, czy w tym wymiarze wsparcia osób pracujących w sklepach, poprawy właśnie doświadczenia klienta, są jakieś inne wątki współpracy sieci z dostawcami, które wpływają na Twoją pracę później, bezpośrednio na froncie? To znaczy, mi ciężko jest odpowiedzieć na to pytanie, bo ja bezpośrednio z dostawcami nigdy nie pracowałem, nie pracuję też, więc estymowanie, czy forecastowanie sprzedaży, czy forecastowanie sprzedaży konkretnego produktu, czy zapotrzebowania na dany produkt odbywa się tutaj na poziomie naszym lokalnym, firmowym i tutaj w tym obszarze oczywiście z działami supply chain współpracujemy i wymieniamy się swoimi spostrzeżeniami, doświadczeniami i tutaj gdzieś parametryzujemy niektóre zamówienia. Jednak jak wygląda wymiana danych z dostawcami, ciężko mi powiedzieć. Myślę, że oni mają też na tyle dobrą swoją analitykę, że są w stanie przewidzieć wiele zachowań. Coraz częściej tak jest. To jest nie tylko w samym retailu, ale i w Horeca. W zasadzie dzisiaj każdy dobrze wie, kiedy burger Drwala pojawi się w McDonaldzie. To fakt. Jakie widzisz największe wyzwania, które Ci stoją przed branżą FMCG? Trochę abstrahując od sytuacji Twojej osobiście w Netto, Twojej funkcji w Netto, też tego, gdzie pozycjonujecie się pod kątem przewag nad konkurencją, ale generalnie branża FMCG i jej wyzwania. No tu jest na pewno kilka. Tu jest z jednej strony cały czas rosnące koszty. Wiadomo, gdzieś my musimy zachować balans między ceną, jakością i kosztami i żeby to wszystko ładnie utrzymać w równowadze, no to kontrola kosztów jest dużym wyzwaniem, a sytuacja i rynkowa, i prawna, i to, co się pojawia, no to stanowi wyzwanie dla całej branży. Z drugiej strony nowe potrzeby klientów, nowe zapotrzebowania na inne produkty, chociażby poszukiwanie produktów bardziej eko, czy pochodzących ze zrównoważonego rozwoju, to jest z jednej strony duża szansa i rzeczywiście klienci o to pytają, ale cały czas nie stanowi to dużego wolumenu, więc zapanowanie nad wolumenem, a możliwościami dostarczenia klientowi jak najszerszej gamy tego typu produktów również jest wyzwaniem. Na pewno myślę, że ten offline i online'owy sektor będą się przecinały i one gdzieś będą się krzyżowały i tego e-commerce'u takiego typowo właśnie FMCG jest niewielu graczy i widać, że on chyba nie do końca sam się nie wyłoni jeden samodzielny gracz, który będzie tym przewodził, tylko zawsze gdzieś będzie miał
za plecami dużego kolegę, który jest tym offline'owym potentatem i wydaje mi się, że tutaj ta wymiana też będzie następowała. Na pewno wdrażanie nowych technologii też jest wyzwaniem, bo to trzeba cały czas adaptować do obecnych warunków, do tego, co mamy, więc trzeba sobie odpowiednio formatować plany, odpowiednio formatować budżety, by to wdrażać. No i chyba największym wyzwaniem dla całego retailu, szczególnie tego FMCG, mówiąc to w trzecim kwartale w zasadzie 2024 roku, no to jest wdrożenie systemu kaucyjnego, który powinien zawitać w Polsce w styczniu 2025. Powinien. Mówię to, jak dzisiaj rzeczywiście ministerstwo komunikuje i czego się spodziewamy, aczkolwiek tam jest jeszcze dużo pytań, jeszcze jest nowelizacja, na którą wszyscy oczekujemy, więc prace, przygotowania trwają, wszyscy pracujemy, wszystkie sieci przygotowują się na ten nadchodzący rok, ale jednak gdzieś z tyłu głowy musimy pamiętać, że może się coś zmienić, musimy kontrolować to, co się dzieje, a pracy jest dużo. To jest praca, która w zasadzie zajmuje wszystkie działy firmy, ona każdego w jakiejś formie angażuje, więc bardzo ciekawy projekt, bardzo taki angażujący, uczący i też czasochłonny. To będzie duże wyzwanie, tak czuję. Pamiętam, jak byłem w Norwegii, jak latałem tam na wykłady, faktycznie to było już kilka lat po wdrożeniu tego systemu kaucyjnego w tym kraju. Inna skala zupełnie, no bo siłą rzeczy 5 milionów ludzi, mniej sklepów, mniej odpadów siłą rzeczy, czy opakowań, które trzeba recyklować, tak? Jestem naprawdę ciekaw, jak to się ułoży w naszych polskich realiach. Ciekawe, bo to jest dużo pytań, takich jeszcze brak świadomości ludzi. Do tej pory byliśmy uczeni, żeby na przykład zgniatać butelki PET. Od 1 stycznia to już nie będzie trendy, tylko musimy pełne powietrza, tak, butelki PET wrzucać do maszyn RVM. Oczywiście w jakiś sposób gromadzić to w domu, no bo nie wyobrażam sobie, żeby każdy biegał z jedną butelką do maszyny i wrzucał ją. Więc na pewno musimy nauczyć czegoś nowego naszych klientów i sami się też musimy nauczyć, więc duże wyzwanie, duże szanse też dla kolejnych producentów, więc już dzisiaj widać ruch w interesie w innych obszarach, w innych segmentach rynku, które tak naprawdę są odpowiedzią też na to, co będzie w systemie kaucyjnym. To prawda. No, system kaucyjny narzuca pewnego rodzaju rozwiązania technologiczne i na pewno będziemy obserwować, jak się będą rozwijały w najbliższych miesiącach i latach. Ale jestem też ciekaw, czy w zakresie wsparcia operacji taką technologię może bardziej przyziemną, a może nazwę to bardziej użytkową wykorzystujecie. Nie mówię o dużych maszynach, teraz o czymś zupełnie nowym, to trzeba stworzyć, czego adopcja będzie trudna i niełatwa, bo właśnie wchodzi na rynek, ale coś, co u Was jest, działa, macie sprawdzone, wiecie, że jest czymś, bez czego nie możecie sobie poradzić. To znaczy wiadomo, że wszystkie systemy, które nas wspierają dzisiaj, na których pracujemy, no to jest cały ERP, jest bez tego żadna sieć w zasadzie już sobie dzisiaj nie poradzi, nie można wyobrazić sobie życia i codzienności bez tego typu narzędzi, ale nawet nie trzeba daleko szukać. Kiedyś mówiło się, że technologie powinno się z wojska podkradać, bo to one są tym driverem zmiany, a dzisiaj wydaje mi się, że wystarczy czasem wejść do pokoju nastolatka i tam jest dużo tych pomysłów, które mogą nam ułatwiać życie. Tutaj mam na myśli chociażby VR-y. Kto by pomyślał kilka lat temu, że przy wykorzystaniu VR-ów można szkolenie przeprowadzić, że to można ludzi wdrożyć bezkosztowo, bez ryzyka błędów, strat i to było robione już wcześniej gdzieś na produkcjach, testowali jakieś naprawy w VR-ach, serwisy samochodowe tak uczyły swoich serwisantów, ale równie dobrze to się w retailu też sprawdza, więc wydaje mi się, że ten segment, szukajmy w pokojach naszych dzieci rozwiązań na przyszłość, bo z drugiej strony oni będą naszymi klientami też. No to prawda, co akurat mamy wspólną cechę w postaci wielkości rodziny i to jest ciekawy przypadek, co prawda inne nieco pokolenie, ale faktycznie jak o tym myślę, to ja też jestem zaskakiwany przez moich synów, którzy mają po kilka lat dosłownie czasem, jak bardzo są obyci z technologią, jak wiele rzeczy jest naturalnych, tak? To, że telewizor nie da się przesunąć kanału przesuwając palcem na przykład, to jest nieintuicyjne wręcz. Dziwne, prawda? Tak. Ja w ogóle uwielbiam młodych ludzi, bo no wiadomo, że z pokoleniem naszych dzieci jeszcze nie miałem okazji pracować, ale też kiedyś wykład prowadziłem o tej zmianie pokoleniowej, jaka tutaj już w środowisku zawodowym jest. To jest niesamowicie inspirujący ludzie. To jest w ogóle taka grupa takich obywateli świata. Niesamowite też uczestniczyłem kiedyś w rekrutacji i przychodzili potencjalni kandydaci na management trainee. Ja byłem zachwycony tymi ludźmi. Oni byli jedni oczywiście fajne uczelnie pokończyli na całym świecie. Biegle mówili 3-4 językami,
ale z drugiej strony nawet ci, którzy tu lokalnie pracowali, w iluś fundacjach współpracowali, jakieś projekty prowadzili w ramach uczelni. Niesamowite szanse oni mają w ogóle na rozwój, oni mają zupełnie inną perspektywę, dlatego dla mnie praca z młodymi ludźmi jest ultra inspirująca, a to pokolenie naszych dzieci, które za moment wejdzie na rynek, no to rzeczywiście oni mogą zrewolucjonizować tym właśnie przesuwaniem kanałów. No jakie to jest proste rozwiązanie, Wiele a czemu można nie? by I jak takich rozwiązań choćby na kasie ile samoobsługowej, stanowiska kasowe, jak można zmniejszyć dla regularnego kasiera, w zasadzie ręką przesuwać. I oczywiście ja pamiętam mój syn kiedyś wagę łazienkową próbował właśnie ekran palcem też zmieniać, bo dla niego to już było naturalne i się w zasadzie z tym odruchem Tak. scrollowania rodzą, więc to naprawdę jest bardzo inspirujące pokolenie. Trzeba słuchać ich, bo to będą nasi klienci i nasi koledzy w pracy za moment. To prawda. Wracając trochę do Twoich doświadczeń, takich może bardziej osobistych, jaki był Twój najciekawszy dzień w pracy w branży FMCG? Znaczy, dla mnie ciekawym dniem zawsze jest taki, który mam okazję rozmawiać z ludźmi i coś czerpać. I często jak czy prowadzę wykłady, to mówię, to jest dwustronna relacja musi być. Ja dla Was coś mówię, ale ja od Was też coś chcę wynieść, dlatego nawet jak prowadzę jakiś wykład, też staram się angażować słuchaczy. Ale z takich ostatnio ciekawych rzeczy, które mnie spotkały, to miesiąc temu, może półtora, zaprosiliśmy kierowników sklepu, wybranych kierowników i prowadziliśmy z nimi warsztaty o tym, jak powinna wyglądać ich codzienność, co im przeszkadza dzisiaj, jak możemy poprawić tą codzienną pracę, ułatwić im z jednej strony albo optymalizować, czy wyjść naprzeciw oczekiwaniom klienta, bo to tak naprawdę oni są tym, z kim klient się spotyka, komu pierwszemu mówi o swoich odczuciach. Bardzo inspirujący czas. 8 godzin dyskusji, debaty. Naprawdę ja byłem pod wrażeniem, z jaką pasją ci ludzie opowiadali o swojej codziennej pracy, codziennych rutynach i z jaką cierpliwością tłumaczyli drobne rzeczy często, które im przeszkadzają. Nam często z pozycji biura wydaje się, że chcemy duże rzeczy zmienić, a tam niekiedy wystarczy coś przestawić 5 cm w bok i ta praca zupełnie inaczej będzie wyglądała. I o tym często jest, to jest często to poszukiwanie optymalizacji, a nie robienie projektów za grube miliony złotych, tylko właśnie te najprostsze czynności, które mogą coś ułatwić. Inaczej zbudowany raport i już inaczej się pracuje, już szybciej. Nisko bieżące owoce. Tak, bardzo to był jeden z moich takich najbardziej radosnych i takich budujących dni. To ciekawe, bo to w kontekście i tego, co powiedziałeś o pokoleniach młodych, które wchodzą na rynek, o naszych dzieciach, teraz z kolei o swoich kolegach z pracy, układa mi się w taką spójną całość, że jednak to, co chyba najfajniejsze dla Ciebie w tej pracy, to ludzie. Zdecydowanie. To jest, bardzo lubię i spotykać się tu prowadzić projekty międzydziałowe, bo to jest, uczę się czegoś nowego. Z kolei jadąc do sklepów, gdzie często do miejscowości, których w pierwszym takiej myśli nie umiałbym na mapie wskazać, poznajesz cudownych ludzi, takich, którzy mają i swoją pasję, i swoje hobby, i z dużą taką atencją potrafią opowiadać o tym, co robią, co lubią. To jest niesamowite i nie zawsze jest potrzebne to doświadczenie. Ja do projektu SAP-a pamiętam, jak szukałem 30 koordynatorów, szukałem ich w całej Polsce, ograniczałem się do Warszawy. I do dziś nie jestem w stanie wymienić miasteczek czy wsi, z których oni pochodzili, ale to byli ludzie z taką pasją, to byli ludzie totalnie bez doświadczenia w IT, a dzisiaj wiem, że duża część z nich została gdzieś w IT albo coś w okolicach IT pracuje, więc to było inspirujące i grupa tak wymieszana i wiekowo, płciowo i wszystkim, co się da wymieszać, to taki miks się udało zebrać i stworzyć naprawdę team, który do dzisiaj ma ze sobą kontakt i to było fajne. To dla odmiany najtrudniejszy dzień w pracy w FMCG? I to będzie też takie przewrotna odpowiedź, bo tym najtrudniejszym dniem pracy to był dzień mojego urlopu. To był rok 2018 chyba. Wakacje, godzina 8 rano, rewal i Lidl ogłosił wówczas, że no sorry, nie poszło nam z SAP-em, nie wdrożymy go. Wydaliśmy x milionów euro i nie idziemy dalej. I my w tym momencie byliśmy tuż przed wdrożeniami testowymi na 3 wybrane sklepy. Wyobraź sobie, co się działo z moim telefonem. Ja wróciłem wtedy z treningu, wszedłem, starałem się zawsze cicho zachowywać, żeby jeszcze dzieciaki i żona pospali,
ale to się nie dało, bo to były dźwięk SMS-a i WhatsAppa, to był jeden ciągły dźwięk w zasadzie. Po 9 zaczęły się już telefony i tak cały dzień upłynął, no bo oni mieli rzeczywiście świetnych ekspertów, duże pieniądze stały, a my tak w taki trochę dyskontowy sposób, trochę jak tacy partyzanci wyskoczyliśmy i powiedzieliśmy, że to wdrożymy. I no, zaufanie do projektu i do całego zespołu w tym momencie spadło, a najgorsze było to, że byłem na urlopie, nie za bardzo nawet można było ich zebrać i chociaż tak zmotywować wewnętrznie, ale no to nie był ciekawy dzień. To był naprawdę taki dzień, który popsuł mi humor, ale z drugiej strony na koniec tego dnia wiedziałem, że tak to się musi udać. To już za dużo słów tam wtedy padło, żeby to się nie udało. To bardzo mnie zmotywowało i za to im dziękuję, że się nie udało naszym niemieckim kolegom. Powiedziałeś przez chwilę o zaufaniu, ale jestem ciekaw, chodzi o zaufanie organizacji, czy zaufanie do własnych możliwości? Czyli ja swoim możliwościom ufałem i swoim ludziom bardzo ufałem. Organizacja jako taka też w porządku się zachowała, bo nie powiedzieli, że stary, zamykamy projekt, ale już jednostki w tej organizacji już wątpliwości miały. Wiadomo, że to nie jest tak, że robisz projekt, nawet taki bardzo fajny i masz 100% poparcie i wszyscy są fanami tego rozwiązania. Nigdy tak nie ma i nie będzie. No to ci, którzy nie byli tymi fanami, stali się jeszcze większymi antyfanami. Okay. I to taka trochę woda na młyn była, ale no to tym bardziej motywowało. To był taki kop właśnie, że to się musi udać. Co byśmy nie robili, to własnymi rękoma napiszemy te kody, nie znając, nie wiedząc jak to się robi, ale wiedziałem, że to dowieziemy i to się udało zrobić. No ciekawe faktycznie doświadczenie. Ja pamiętam, wówczas też byłem już dość długo w tej relacji zawodowej z Lidlem. To była taka wiadomość, która faktycznie dość mocno wstrząsnęła rynkiem IT, zwłaszcza tym, który gdzieś wiązał się ze współpracą z retailem. To był tak z boku, jak patrząc, to był projekt skazany na sukces. No, mając wszystko i duży zespół rzeczywiście i pieniądze, no jakieś przemyślenia swoje mam, no wiadomo, nie byłem w środku, więc nie wiem, jakie oni błędy popełnili. Ja też nie jestem typowym człowiekiem ze środowiska IT, ale to było zaskoczenie duże, bardzo mnie to zaskoczyło wówczas. I to w jaki sposób to ogłosili również. Z perspektywy Twoich planów i rozwoju kariery w Netto, myślę, że wiele osób może być zainspirowanych tym, jak mówisz o swoich współpracownikach, o zespole, o ludziach. Powiedz proszę dla tych osób, gdzie możecie znaleźć? Czy da się do Twojego zespołu dołączyć? Jak można to zrobić? To znaczy, najłatwiej to mnie znaleźć na LinkedIn, bo tam rzeczywiście i publikuję i dzielę się tą swoją wiedzą. W ogóle jestem obecny w socialach, z tym, że ja postarałem się podzielić te sociale i tak LinkedIn jest typowo zawodowy, Instagram bardziej prezentuje swoje hobby, czy to czym się zajmuję gdzieś po godzinach. Więc proponuję zacząć od kontaktu na LinkedIn. Obecnie rekrutacji nie prowadzę i oczywiście ale nie mogę powiedzieć, jak to się będzie rozwijało dalej w najbliższej przyszłości. W każdym razie zachęcam do odwiedzin. Zdarzają mi się też jakieś wykłady, na które również zapraszam i też mogę wtedy podzielić się doświadczeniem. Często odwołuję się do przykładów z życia codziennego, takiego czy z tych projektów, które prowadziliśmy, opowiadając właśnie jakieś czy anegdoty, czy jakieś konkretne case'y i analizy, jakie wówczas przeprowadzaliśmy. Super. Jakub, serdecznie dzięki za rozmowę. Dzięki wielkie. Życzę wszystkiego dobrego w dalszym życiu i zawodowym, i rodzinnym. Dzięki Tobie również. I dzięki. Powodzenia. Dziękujemy za wysłuchanie naszego podcastu. Wierzę, że spodobała Ci się dzisiejsza rozmowa. Jeśli chcesz być na bieżąco z kolejnymi odcinkami, zachęcamy do subskrypcji OQ Talks na platformach streamingowych i obserwowania naszych mediów społecznościowych. Więcej informacji o OQB znajdziesz także na naszej stronie internetowej oqb.com. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.